Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Sony Ericssona W550i. Jest to dość rzadki telefon tutaj od Sony Ericssona. W tych czasach praktycznie niespotykany i jeszcze w takim stanie, jakim tutaj posiadam. Telefon, jak widzicie, jest obracany tutaj w jedną stronę. Następnie możemy go obrócić tutaj w drugą stronę. I tutaj widzimy na bocznej ściance posiada klawisze ściszania i pogłaszania. Następnie na samym dole widzimy klawisz spustowy aparatu. Tutaj jest IRDA, nasza podczerwień. Następnie głośnik główny, ale ten telefon posiada dwa głośniki. Głośnik stereo, drugi jest na tylnej ściance tutaj. Głośniki tutaj dość dobrze jakościowo grają i dość głośno. Później sobie zobaczymy, jak to wygląda. Następnie widzimy aparat fotograficzny 1,3 megapikselowy. Myślę, że zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda. I obok aparatu widzimy takie lusterko, które służyło do robienia sobie samemu selfie. Oczywiście z tym aparatem to byłoby teraz dość ciężko, ale jeśli chcemy na upartego, to na pewno sobie wykonamy takie zdjęcie. Następnie widzimy tutaj dioda, która służy jako funkcja latarki i również wspomaga nasz aparat fotograficzny. Tu widzimy taki okrąg. Okrąg jest tutaj zasięgowy, antena zasięgu. Następnie widzimy po drugiej stronie na bocznej ściance klawisz multimedialny do odtwarzacza MP3 i klawisz tutaj blokady naszej klawiatury. Teraz dość bardzo rzadki klawisz, mało spotykany w telefonach dotykowych, ale też widziałem taki klawisz na przykład w Nokii N8 czy Nokii 808. I co jeszcze tutaj zobaczymy w tym telefoniku? Tutaj na przednim panelu widzimy klawisze u góry skrótowe. Później sobie zobaczymy, do czego one służą, do jakiego skrótu i głośniczek od rozmów tutaj u samej góry oczywiście. I zobaczymy sobie jeszcze faz podładowania. Tu na samym dole widzimy standardowy dla Sony Ericssonów. I zobaczymy sobie podkładkę baterii. Tu widzimy, telefon obsługuje baterię, w tym przypadku BST36. Ale tak naprawdę bateria oryginalna do tego telefonu to taka bateria. Posiada 900 mAh i wyprodukowana w 2007 roku, a nazywa się BST37. Ale ta bateria Sony Ericssona K310 pasuje do tego telefonu, ale jak widzicie ma mniejszą pojemność. To jest 780 mAh, a tu mamy 900 mAh. I zobaczymy sobie pod nalepką e-mail jak to wygląda, z którego roku ten telefon jest. Tutaj w tym przypadku. I zobaczmy sobie. Tu mamy model W550, następnie markę Sony Ericsson. I telefon został wyprodukowany w 2005 roku, w 49 tygodniu. I został wyprodukowany w państwie Chiny. I teraz sobie włożymy baterię, naszą klapkę i sprawdzimy tutaj podstawowe funkcje tego telefonu, jak to mniej więcej w tym telefoniku się wszystko prezentuje. Jeszcze wspomnę, że telefon niestety nie posiada tutaj slotu karty pamięci. W tym przypadku mamy tylko pamięci wewnętrznej 256 MB. I co ciekawe, jak telefon uruchomimy, to nie musimy tutaj wchodzić do naszego menu. Oczywiście nie wejdziemy bez karty SIM, ale jeśli nie mamy karty SIM, to możemy sobie tutaj uruchomić naszą muzykę. To jest naprawdę bardzo ciekawe. To jest taki tryb, można powiedzieć, samolotowy. Wchodzimy sobie w muzykę. Może sobie od razu posłuchamy naszą muzykę, jaka została ugrana przez naszego tutaj producenta Sony Ericsson.
I to tyle, jeśli chodzi o dzwonki. Jak słyszeliście, tu mamy dość ciekawe dzwonki i dość tutaj głośno gra na głośniku i dość fajnie jakościowo. Teraz sobie uruchomimy nasz telefon i zobaczymy tutaj jego podstawowe funkcje. I tutaj oczywiście sobie ustawiamy język polski. Wychodzimy z tego wszystkiego, z tych ustawień i zobaczymy nasze menu. I zobaczcie, jest tutaj bardzo podobne do innych Sony Ericssonów, do na przykład Sony Ericssona W810. U samej góry mamy usługi internetowe, Play Now, nasza rozrywka, tu mamy gry, Video D, Photo D, Music D, sterowanie zdalne, nagraj dźwięk i film pokazowy. Następnie nasz aparat, może sobie zobaczymy nasz aparat, jak sobie tutaj radzi ze spustem. I zobaczcie tutaj przykładowe zdjęcie zrobione tym telefonem z Sony Ericssonem W550i. I oczywiście w tym przypadku nie mamy autofokusa, 1,3 megapikselowy aparacik, tak wykonał zdjęcie. I zobaczymy, czy da nam się jeszcze powiększyć. Niestety w tym przypadku nie mamy opcji powiększ. Także tak, telefon wykonał zdjęcie, tutaj rozmazane jakościowo oczywiście w tym przypadku. I my sobie przechodzimy dalej. Tu mamy wiadomości. W tym przypadku, jeśli chodzi o wiadomości, mamy usługę oczywiście T9. I zobaczmy, jakby się pisało SMS-y, jeśli chodzi o ten model telefonu. No widzę, że dość spoko. W Sony Ericssonach była taka opcja, że przesuwaliśmy sobie, robiliśmy spację kratką, nie zerem jak w Nokiach, tylko kratką. I dość fajnie tutaj się pisze SMS-y, powiem szczerze, bardzo miękko. I przechodzimy sobie dalej do innych tutaj opcji. Tutaj mamy Walkmana. I w Walkmanie mamy, zobaczymy jakie mamy tutaj różne ustawienia, informacje. Wejdziemy sobie na najważniejsze ustawienia, tutaj korektor. I tu mamy normalne basy, megabas, głos, wzmocnienie wysokie. My sobie może ustawimy na megabas i zobaczymy, czy będziemy mieli jakąkolwiek różnicę, jeśli chodzi o dźwięk włączany z tego telefonu. No, różnica jest naprawdę bardzo niewielka. Przede wszystkim głównie ten korektor służy nam dla słuchawek. I przechodzimy sobie dalej. Tu mamy menadżer plików, nasze zdjęcia, nasze wideo. Oczywiście telefon obsługuje wideo w formacie 3GP, dźwięki. Tu sobie już słuchaliśmy dźwięki, więc sobie drugi raz nie będziemy już puszczać. I tutaj następnie jedziemy sobie dalej. Motywy. Dogrywamy sobie oczywiście odpowiednie motywy na rozdzielczość naszego wyświetlacza. I gierki, tutaj oryginalne gierki, jakie zostały ugrane przez producenta. My sobie może wejdziemy w pierwszą gierkę i zobaczymy, jak ona tutaj wygląda. I kolejna gierka.
I ostatnia gierka, Wormsy. Myślę, że każdy z Was pamięta słynną grę Wormsy i wychodzimy sobie z tego wszystkiego. 3 gierki podstawowe w tym telefonie, które dograł nam tutaj producent. Naprawdę bardzo fajnie się w te gierki gra. Ta druga gierka była, widzieliście, rzucanie taką siekierką i pierwsza tutaj też bardzo ciekawa sportowa gierka. I tutaj aplikacje, pierwsza aplikacja. Tu nawet nie wiem, powiem szczerze, chyba jakiś czat. Coś związane z siecią. I tutaj chyba czas lokalny na całym świecie. Chyba tak, na całym świecie, w jakim państwie, jaki jest czas dokładny. I tyle jeśli chodzi o aplikacje i gierki z tego telefonu. Naprawdę bardzo fajne, fajnie mnie zaskoczyły. I tutaj oczywiście folder inne, jeśli dany plik, który został wgrany do tego telefonu, jest nieobsługowany przez ten telefon. I następnie kontakty. Radio, oczywiście radio działa tylko i wyłącznie ze słuchawkami. Połączenia, organizator, tu mamy opcje takie jak alarmy, aplikacje, kalendarz, zadania, notatniki, synchronizacja, minutnik, stoper, latarka, kalkulator, pamięć kodów. My sobie włączymy latarkę i zobaczymy, jak ona tutaj nam mocno świeci. Tutaj dość mocno, jak widzicie. I sobie ją włączymy, bo szkoda baterii. I przechodzimy sobie do naszych ustawień. Zobaczymy tutaj podstawowe ustawienia. I tu mamy oczywiście godzinę, datę, język. Sprawdzimy sobie w godzinie, dacie, czy mamy aktualizację z automatu. Jest taka opcja, jak widzimy. Możemy automatycznie ustawić strefę czasową po włożeniu karty SIM, gdy nam po prostu w danym czasie zasięg sobie telefon odnajdzie. I tu widzicie jeszcze dodatkowe tutaj opcję. Oczywiście w tym telefonie możemy sobie tutaj przywrócić ustawienia fabryczne. Następnie mamy tutaj ustawienia głośności dzwonka, dzwonków, wyświetlacza, ustawienia połączeń i tu mamy oczywiście też Bluetooth w tym telefonie oraz port podczerwieni, jak wcześniej wspomniałem, i jeszcze połączenie przez oczywiście nasze USB. I zobaczymy sobie jeszcze sieci komórkowe. Poczekamy chwilę, tu chyba nie mamy, w tym przypadku jednak nie możemy sobie wybrać, jeśli chodzi o GSM czy 3G, bo w tym przypadku nie mamy 3G. I sobie jeszcze zobaczymy kod serwisowy. Prawo gwiazdka, lewo gwiazdka, lewo gwiazdka. I tu widzimy u samej góry informacje o naszych usługach, czyli informacje o naszym modelu i softie. Sony Ericsson W550 i następnie informacje o naszym softie dokładnym. Tu mamy nasz cały soft. Gdybyście chcieli szukać taki soft, taki jest dość dobry, bo sobie teraz ukrywałem, to jest czysty soft w tym przypadku. I tu mamy wersję naszego wyświetlacza, wersję naszego aparatu. Oczywiście wszystko możemy sobie pozmieniać, jaki tam chcemy, zmodyfikować telefon. Ale oczywiście jeśli chodzi o aparat, tutaj wiele nam nie da lepszej jakości, ale wyświetlacz może nam ulepszyć jeszcze lepszą jasność. I tu mamy blokadę naszej karty SIM, czyli możemy sobie tutaj w tym przypadku odblokować naszą kartę SIM blokadę. Testy usług, tu mamy nasz wyświetlacz, sprawdzamy sobie wszystkie jego kolory, czy działają prawidłowo. Następnie dioda podświetlenia
naszego wyświetlacza. Kolejno klawisze, tutaj wszystkie działają prawidłowo, wszystkie sobie sprawdzamy. I wychodzimy dłużej, przytrzymując klawisz cofania. Głośnik główny, słuchawka, mikrofon, wibracja. No, wibracja w tym przypadku, w tym telefonie naprawdę dość głośna. Aparacik, dioda flasha, radio FM i łączny czas połączeń tego telefonu, ile w tym przypadku zostało zrobionych tutaj połączeń, ile ktoś dzwonił. Widzimy w tym przypadku 99 godzin 11 minut i 56 sekund. I to tyle, jeśli chodzi o ten model telefonu. I to wszystko w tym filmiku. Dzisiaj sobie nie zrobimy demontażu i montażu, bo troszkę by nam zeszło. Dzięki za oglądanie dzisiaj tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Motorola i innych ciekawych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu, tego modelu zobaczcie sobie pod tym filmem i jeszcze Wam coś pokażę. Bardzo fajny, przyjemny dźwięk po rozłożeniu tego telefonu. Cześć!